Witam serdecznie po raz kolejny. Nie wiem, czy wiecie, co to za okręt. Jeżeli nie wiecie, no to bez najmniejszego problemu Wam podpowiem. To jest okręt USS Eldringe. No, już na temat tego okrętu kiedyś tam coś mówiłem, a w zasadzie na temat eksperymentu Philadelphia, albo inaczej nazywano go eksperyment Tęcza. To są takie nazwy tajnego eksperymentu naukowego, który rzekomo przeprowadziła marynarka Stanów Zjednoczonych w 1943 roku. No i jeszcze dzisiaj chciałem powrócić raz do tego tematu, na czym ten eksperyment polegał, jaki to ma związek, jaki związek z nim miały pola magnetyczne jednobiegunowe, kim w ogóle był Al Bilek, który określał siebie mianem podróżnika w czasie. No do tego tematu chciałbym pójść, ale zanim pójdziemy, oczywiście na początku pożebram troszeczkę o lajki. Będę wdzięczny za lajki, za komentarze. Możecie wstawić komentarze taktyczne, możecie na końcu wstawić komentarze. Grunt byście o tym nie zapomnieli. Jak najbardziej, jak jesteście pierwszy raz, subskrybujcie i grzebcie po tym kanale. Kupę ciekawych informacji tutaj znajdziecie, moi drodzy. Natomiast jeszcze zachęcam do tego, żeby włączyć się do grona wspierających, dlatego że będąc w gronie wspierających macie możliwość podrzucania własnych tematów i uzyskacie odpowiedzi na własne tematy w bardzo szybkim czasie. Wystarczy po prostu tylko do mnie napisać, jestem wspierającym, proszę o poruszenie takiego czy takiego tematu, zadacie kilka konkretnych pytań i zrobimy materiał i na tym kanale oczywiście zobaczycie materiał jako odpowiedź na wasze zagadnienie, zapytanie. No ale wróćmy sobie do tego eksperymentu Filadelfii, albo inaczej eksperymentu Tęcza, który podobno miał dowieść, że pole magnetyczne jednobiegunowe istnieje i ma konkretne, istotne dla wojska właściwości. Podstawy w ogóle dla tego eksperymentu pierwotnie miał opisywać Albert Einstein w latach 1925-27. No i marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych chciała podobno wykorzystać potencjalne właściwości tego nieznanego pola. No i przypuszczano też, że miało ono powodować odchylenie promieni światła, co mogłoby też umożliwić ukrycie obiektu znajdującego się w obszarze innego działania. Tylko pozostaje pytanie, po co? No oczywiście, celem było zakamuflowanie statków i innych jednostek militarnych, które biorą udział w działaniach zbrojnych. Według w ogóle spekulacji, w przygotowaniach do tego eksperymentu miał podobno uczestniczyć Albert Einstein, fizyk teoretyczny i noblista, i zespół miał składać się też podobno z dwóch innych wybitnych naukowców. Jednym z nich był John von Neumann, taki matematyk, inżynier, chemik, fizyk i informatyk, a inny był z kolei Nikola Tesla, więc konstruktor wielu urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania prądu przemiennego. Ta informacja w ogóle została bardzo łatwo zdementowana, ponieważ mężczyzna ten zmarł na początku 1943 roku, więc śmierć Tesli to jeden z wielu argumentów, które w ogóle podają pod wątpliwość to, czy rzeczywiście przeprowadzono ten eksperyment Philadelphia, albo inaczej nazywany eksperymentem Tęcza. No warto jest jednak wiedzieć, że według oficjalnych danych Albert Einstein rzeczywiście był zatrudniony w Departamencie Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w charakterze konsultanta naukowego Biura Uzbrojenia. On miał taki kontrakt od 31 maja 1943 roku aż do 29 czerwca 1946 roku i to w zasadzie pokrywa się z datą potencjalnego eksperymentu. No więc przejdźmy sobie do tego eksperymentu. Otóż ten okręt, na którego pokładzie wygenerowano pole magnetyczne jednobiegunowe, po kilku minutach został otoczony szarą mgłą, a następnie miał się stać niewidocznym. No, według relacji świadków zdarzeniu miał towarzyszyć błysk światła, który oślepiał. Niektórzy w ogóle relacjonowali, że na statku po tym wydarzeniu nie brakowało poszkodowanych. No, ludzie mieli zapadać na jakieś choroby umysłowe, niektórzy mieli nawet umierać. Ponadto też zaobserwowano taką teleportację jednostki, tak? No i biorąc pod uwagę to, na czym polegał eksperyment Philadelphia, pojawiło się też wielu sceptyków, którzy w sposób naukowy obalali możliwość przeprowadzenia tego typu eksperymentu czy tej operacji. Ponadto w ogóle popijam sobie w międzyczasie, jak coś. Ponadto w ogóle te informacje były publikowane głównie
przez grupy paranaukowe, badaczy zjawisk paranormalnych i różne rozmaite brukowce, przez co szansa na uwiarygodnienie tego eksperymentu Philadelphia po prostu malała. Niektórzy członkowie załogi statku USS Eldring, tego, którego tutaj widzicie, chętnie dzielili się szczegółami operacji, no i większość osób obecnych na jego pokładzie w tym czasie w ogóle zaprzeczała jednak, by podobna sytuacja miała miejsce. No i jeżeli postawiono to pytanie, czy eksperyment w Filadelfia rzeczywiście miał miejsce, no to oczywiście naukowcy odpowiedzieli jednym wspólnym głosem. No, ale ku niezadowoleniu fanów teorii spiskowych ta odpowiedź tych naukowców brzmiała nie. Takiego eksperymentu nie przeprowadzono. No, może byłby koniec tej całej historii właśnie, gdyby nie taka postać jak Al Bielek, tak? Al Bielek urodził się w 1927 roku. W szkole w ogóle nazywano go chodzącą encyklopedią. Bardzo szybko się wykształcił, dzięki czemu podczas wojny wykonywał dla wojska różne prace, które były związane z elektroniką. No i niedługo potem zatrudniono go przy różnych programach wojskowych, takich jak Montauk, który stał się inspiracją do powstania właśnie serialu Stranger Things. No i w styczniu 1988 roku, po obejrzeniu filmu Eksperyment Philadelphia, Al Bielek powiadomił prasę o odzyskaniu wspomnień. On podejrzewał, że po udziale w eksperymencie musiało mu zostać one w jakiś sposób wymazane, czy też zablokowane. Spotkał się w ogóle ze znajomymi z projektu, no i podczas tych rozmów miał potwierdzić swoje przypuszczenia. W tamtym czasie w ogóle też głos zabrał m.in. John von Neumann. On oferował mężczyźnie pomoc w odzyskaniu wspomnień. No i Al przekonywał, że większość członków załogi statku biorącego udział w eksperymencie Philadelphia zginęła, a on sam wraz ze swoim bratem, Duncanem Cameronem, wyskoczyli za burtę i zamiast jednak znaleźć się w wodzie, natrafili na substancję, którą właśnie nazywali chmurami i następnie stracili po prostu przytomność. Bielek twierdził w ogóle, że ocknął się w szpitalu. Problem polega na tym, że on twierdził, że ocknął się w szpitalu w roku 2137. Uważał też, że przez 2 lata przebywał w roku 2749. No i Al podkreślał w swoich wspomnieniach, że nie został zabity ani zatrzymany tylko dlatego, że jest zamknięty w tej swojej linii czasowej. No i jego obecność służy niwelowaniu skutków wypaczenia równowagi. No i w zmianach w czasie dokonanych we wcześniejszych eksperymentach, więc na ten temat też udzielił takiego wywiadu. Ten wywiad został opublikowany w Timeless Voyager Radio, między innymi. No i w swoich opowieściach Al Bielek mówił między innymi o tym, że w roku 2037 dowiedział się o III wojnie światowej. No i po jednej stronie konfliktu miały znaleźć się Rosja i Chiny, a po drugiej Ameryka i Europa. On też donosił o w ogóle takich mięsożernych obcych, którzy znacząco zmniejszyli populację Ziemi. Do dziś nawet po śmierci tego mężczyzny jego słowa dalej budzą takie zainteresowanie. A wierna grupa odbiorców jego treści w ogóle zauważa zgodność z tymi wydarzeniami, które mają miejsce na świecie. Ja ciekaw jestem waszego zdania na ten temat. Jeżeli zostawicie ślad w komentarzu, tak jak powiedziałem, będę bardzo wdzięczny. No i oczywiście zachęcam do włączenia się do grona wspierających. Wtedy będziecie mogli zadawać te pytania, będziecie mogli rozbudowywać ten kanał. Za wszelką pomoc jestem wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.